Halo, halo. Dzisiaj jestem znowu na lotnisku w Kuala Lumpur i tym razem lecimy do Dżakarty. I w Dżakarcie zostanę odebrany przez dość wyjątkową osobę, czyli mojego kolegę internetowego Faisala, który uczy się polskiego. Także będzie z nas naprawdę ciekawy duet, czyli Polak uczący się indonezyjskiego i Indonezyjczyk uczący się polskiego. Doleciałem do Dżakarty, a lot trwa 2 godziny, ale jestem tylko 1 godzinę do przodu, dlatego że jest zmiana czasu. A teraz, zanim wyjdę, muszę jeszcze zrobić to niestety coś najmniej przyjemne przy każdej podróży do Dżakarty, każdej podróży do Indonezji, czyli opłacenie wizy $35 każdorazowo za każdy wjazd. No dobra, udało się wszystko załatwić, to teraz wychodzę i muszę tylko odnaleźć kumpla. I zaraz się pakujemy w busa i jedziemy. O, dzwoń do mnie. No dobra, jestem już w poczekalni autobusowej, autobus dopiero za godzinę. Jestem sam, bo Faisal poszedł się pomodlić. Już zbiliśmy pionę, przywitaliśmy się, no, ale może poczekam chwilę, zanim spytam go, czy mogę ponagrywać coś, żeby lepiej się poznać na początku, zamiast od razu wciskać tę kamerę mu prosto w twarz, bo to może być trochę niezręczne, także stay tuned. No, jesteśmy już z Faisalem w autobusie do Sukabumi i przedstawiam Faisala. Cześć, jestem Faisal. Apa tadi? Ulangi. A ile masz lat? Tak. Jestem 27 lat. Dan oczywiście lubię Aisyah. Okej, santai. Okej. Dlaczego chcesz się uczyć języka polskiego? Uczę się polskiego, bo oglądałem polski film pianista Romana Polańskiego. Tak. Cześć, teraz jesteśmy angkotem do mojego domu Sukabumi. Apa yang menunggu kita di sana? Moja rodzina czytają apa? Na nas. Nas, tak. Bagus. Halo, dzisiaj obudziliśmy się już, jest godzina 8 i mamy śniadanie, herbatę, smażony maniok i słodkie bułki. I dzisiaj mamy następujący plan. Co dzisiaj robimy? Będziemy do szkoły, tak? Tak. A potem będziemy jechać do Sukabumi miasto. Będziemy do sklepu. A potem będziemy jeść będziemy jechać do sundajska restauracja, tak? Jestem teraz w indonezyjskiej szkole i próbowałem zmotywować tych uczniów, żeby studiowali za granicą. Nie? Cześć. Jak powiedzieć przepraszam po sunda? Punten, tak. A proszę? Proszę jest manga. Jak owoc. tak. Może owoc, może proszę. Tak, po polsku. Jesteśmy angkotem. Będziemy jechać do Sukabumi miasto. Jak długo? 1 godzina. 1 godzina? Ja. Albo 2, może. 2? Plus korek. O nie. Nie. Santai saja. A to słowem wyjaśnienia, co to w ogóle jest ten angkot. To jest taki busik, który po prostu sobie kursuje po mniej więcej ustalonej trasie, ale też nie do końca ustalonej i żeby go zatrzymać po prostu trzeba wiedzieć, jak taki busik może wyglądać. Najczęściej poznaje się to po tym, że nie ma okien ani drzwi, chociaż to akurat ma. I trzeba pomachać i wtedy on się zatrzymuje, sobie ustalacie cenę i się jedzie w ten sposób. No i to jest zupełnie co innego niż mamy w Polsce. Właśnie się śmieliśmy przed chwilą tutaj, że gdybym ja potrzebował gdzieś pojechać
no to co bym zrobił w pierwszej kolejności? Bym sprawdził na Google Maps, gdzie jest przystanek autobusowy, ale tutaj nie ma przystanku autobusowego. Pewnie bym pomyślał, no dobra, to tutaj po prostu nie ma jak się poruszać bez własnego środka transportu, ale no jest, tylko trzeba po prostu wiedzieć, co to jest Angkor. Także teraz już wiecie, co to jest Angkor. Saya sebaik ni merekam diri sebelum aku lupa lagi. Sampurasun, Sampurasun. Haturahun, Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Punten mangga. Punten mangga. Mangga. Selamat pagi. Terima kasih. Permisi. Sama-sama. Ya. Oke. Bahasa Sunda. Silakan. Jadi kerjanya gimana sebagai sopir angkot? Enak? Disebut enak ya gimana ya, disebut gak enak ya udah kebiasaan sih. Angkot ini, kendaraan ini tua atau baru? Tua, ya. Aku lihat di pedal di bawah. Sedikit ya, nampaknya tua. Tapi masih bagus ya? Masih bagus, alhamdulillah. Kalau kaki masih bagus. Kalau pas terjebak dalam macet, itu membuang beberapa waktu. Tergantung, kadang 1 jam, 2 jam diam. Jadi 2 hari, 2 jam setiap hari terjebak dalam macet. Jadi aku tebak di sini masih oke dibandingkan dengan Jakarta ya. Oh iya. Iya. Jakarta gersang, panas, macetnya lebih parah lagi. Iya. Kalau di sini masih bisa lah, masih bisa. Jesteśmy w centrum Tak, i za nami jest alun-alun, tak alun-alun. prawda? A to, co to jest? Apa? Dalam bahasa Indonesia apa itu? Ini Hah? Ini gedung 45, gedung Juang 45. Dibangun oleh Belanda. Ya, dibangun oleh Belanda. Ya. Sekarang itu kantor Ya. pemerintah. Ya, pemerintah sekarang. Aha, oke. Jom kita explore ya. Iya. Ayo kita nyebrang. Apa itu? Mangga. Mangga. Kenapa hijau? Ya memang warnanya hijau. Belum masak? Sudah masak? Masak? Iya. Ya, sudah masak. Idziemy teraz, nie wiem do końca gdzie, ale szukamy mochi, tak? Tak. Dlatego, że jak Japonia tutaj była, jak Japonia okupowała Indonezję, to przywieźli ze sobą tradycję robienia mochi i Sundajczycy to podchwycili i teraz produkują własne, prawda? Tak. I Sundajczycy produkują lepsze, tak? Kenapa? Dlaczego? Mochi, Heeh. czy Tanah Sunda jest lepsze niż w Japonii, tak? Japonii. Lebih enak. Tak, to prawda. Tak, to prawda. Gdzie jest marakuja? Uwaga, uwaga. Uważam. Mam oczy. Ale Faisal się mną opiekuje. A? Tak? Kamu merała aku, ja? Kamu akan jaga, kamu menjaga. Ja? Tak. Co to jest, Faisal? To jest sarung. To jest indonezyjski produkt. Przepraszam po angielsku, okay? Back at the time, this is it's a rebellious symbol against colonial fashion back at the time. Yeah, and now it's sarung. It's like a symbol, religious symbol for Indonesian. No, znaleźliśmy mochi indonezyjskie. Są z truskawkami w środku w ogóle. To jest mega upgrade, jestem ciekawy, czy to będzie dobre. Są mleczne, czekoladowe, matcha. Ja wezmę chyba 2 sztuki. Wyglądają tak. W sumie są wielkie. Boże, jakie to było dobre. Było takie dobre, że mam teraz tyle.
Ale to akurat nie dla mnie, tylko na prezenty. Ale dosłownie to jest lepsze mochi niż japońskie. Faisal mi tłumaczył wcześniej, że są bardzo różne ankoty. Większość z nich się rozpada, ale są też takie trochę bardziej fancy. I tutaj jest przykład. Jest taki wielki boombox z tyłu i ekran. Ciekawe, czy można poprosić tutaj o puszczenie jakiejś muzyki. Nie chcę próbować, bo jakby tutaj mi waliła muzyka w uszy, to bym nie przeżył tej podróży, która będzie trwać godzinę. Ale no, strasznie śmieszna. No, to lepsza muzyka niż to. Mamy tutaj Grajka, który nam umila podróż. W sumie to jest całkiem fajne, bo nie jest zbyt głośno, jest cicho, więc w porządku. I można sobie oglądać, jest ciekawiej. Faisal lubi? Nie. Nie lubi Dangdu? Nie. A. Lubisz Dangdu? Ja lubię. Okej, update. Jesteśmy zagrzebani w korku, tak maksymalnie. Pan zaczął puszczać Apply to Iron Maiden Może? albo Metallicę, nie wiem. Ale jest korek taki okrutny. Jedziemy poboczem, trzecim pasem, którego nie ma. Tam, tutaj widać generalnie sytuację, jakieś motory, nikt się nie może ruszyć. Tutaj jakaś laweta. W ogóle każdy jedzie w inną stronę, bo każdy próbuje wyprzedzać, tamten się przyciska, a my tutaj słuchamy sobie rocka. Tamten gość stwierdził, że ma to w dupie, właśnie wyszedł. No dzieje się w tym ankocie. The scooter always will find a way to cut the traffic, huh? Oczywiście. Tutaj ludzie wracają z fabryki Tak. do domu, dlatego taki tłum nagle się tutaj pojawił. Dlatego, że tutaj jest dużo fabryk, tutaj generalnie jest dość mocny przemysł tekstylny. Dobra, to jest ankot numer 6 chyba dzisiaj. Nie ma telewizorka, ale jest najlepszy, dlatego że jest bardzo dużo miejsca na nogi. I kierowca jest absolutnym królem drogi, bo jest korek, ale on ma to w dupie. Jak tylko tam widzi, że są zatrzymane na naszym pasie samochody, to nawet nie zatrzymując się, po prostu jedzie prosto na przeciwległy pas, prosto na czołówkę. Jeżeli jest skuter, no to skuter sobie zjedzie. Jeżeli jest jakiś inny samochód, to on po prostu ciśnie, dopóki samochód nie zjedzie na pobocze. No i w ten sposób. No i mówię mu, że jest królem drogi, a on, że no tak trzeba, bo w przeciwnym razie jest długo. Że w sumie tam po co jakieś bezpieczeństwo, tak ważne, żeby ominąć korek. Więc z jednej strony szanuję, ale z drugiej strony przyznam się szczerze, że trochę pisknąłem ze strachu przed chwilą, jak coś takiego odstawił. No, taki urok. Oj. No to byliśmy w Ankocie, nagle zaczęło padać. Dojechaliśmy na miejsce, ale będziemy cali mokrzy. O, ta podróż była hardkorowa, a to tylko było jakieś 10 km chyba od miasta. Okej, jest już wieczór, ja jestem w sundajskim stroju, mam sarong i zaraz zacznie się Botram. I teraz... Saya boleh siapa pun menjelaskan apa itu Botram? Virus dong. Balik. Virus. Boleh dalam bahasa Indonesia? Apa? Dalam bahasa Indonesia, apa Dalam itu bahasa Botram? Indonesia. Iya, silakan Pak Ya, Irul. Botram itu apa ya? Tradisi makan bersama pada apa? Makanannya seperti di atas apa? Daun Bu ya? pisang. Daun pisang. Ada jengkol, teri, sambal dan lalap-lalapan yang lainnya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi makannya Ya, bersama-sama. bisa dilihat di sana. Oke.
Jadi pentingnya makanannya harus diletak di atas daun. Iya, Iya. iya sedaun. Daun tanaman apa? Pisang. Daun pisang. Daun pisang. Sekali modelannya tukang pisang tadi itu. Nanya, kenapa Botram begitu penting bagi budaya Sunda? Ini untuk masalah kebersamaan dan biasanya ini diadakan setiap acara dan juga keluarga juga terkadang. Jadi agar apa kebersamaannya gitu ya, makan bareng sambil ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Tentang banyak lah curhat gitu. Iya banyak hal. Iya. Bisa dilihat di sini nih makanan intinya. Oke, jadi Ini apa itu? Ini Semacam daging? tempe orek namanya. Iya. Tempe orek. Tempe orek. Tempe Itu orek. ikan bilis. Apa? Ikan. Ini ikan teri. Seafood. Anchovy. Anchovy. Oke. Seafood. Ya. Ini namanya lalapan sayur. Kalau ini sayur, ini oncom. Nah, ini Oncom itu dari apa teh? Ampas tahu ya? Iya, dari tahu. Tempe. Ampas tempe. Tahu. Tahu. Oke. Ini nasi liwet. Nasi liwet namanya. Oh, nasi lewat. Nasi liwet ya. Ya, apa bedanya di antara nasi biasa dan nasi? Kalau nasi liwet itu dicampur dengan rempah-rempah gitu. Ah, rempah. Bedanya kalau nasi biasa itu ya udah biasa biasa. Sudah wangi. Iya. Ini ada apa sih bahasa Indonesianya? Salam. Daun salam. Daun salam. Ada pakai apa namanya? Kayak cabe rawit juga boleh, pakai bawang juga boleh. Kadang pakai apa kunyitnya. Kunyit ya kuning kan? kalau Itu lainnya. makanannya sementara Botram harus dimakan pakai tangan. Iya, ya? pakai tangan. Biar terasa nikmat. Jadi tradisinya harus pakai tangan biar terasa nikmat. Jadi comot-comot yang lain juga enak gitu. Comot itu mengambil, comot itu mengambil. Jadi tangannya begitu. Iya begitu. Ya, Enak. semua Iya. jari ya. Apalagi nih posisinya gini. Nah, gini. Makan kayak Hah? Gini bisa gini. Bisa kayak gini? Oh, saya tahu. Oke. Atau jongkok Mari boleh. mari aku coba. Oh, mari coba. Oke, boleh pegang? Nah, Oke, Gini. bagaimana? Ini. Ini. Hah? Ini tanah gitu, gini. ini sudah menyala. Gini. Nah, iya. itu gagah. Bismillah. Good. Oke, tapi sebelum aku mulai, aku mau cuci tangan. Oh iya. Oke. Sudah. Smacznego. Smacznego. Apa teh, Pak? Madianan teh? Bet. Smacznego. Katenan berat. Smacznego brat. Smacznego, brat. O, Oke, właśnie. Oke. Trzeba jeść ręką. Właśnie. Mari kita tunjukkan bagaimana makan. Tunjukkan itu gimana cara makannya. Smash nego berat. Dokładnie. Trzeba wziąć ryż, wziąć trochę tego mięsa, czy cokolwiek to jest, i zmieszać z sambalem. O, Oh, Boże. ya. Aku Pak masih Idrus, ini tidak nomornya berapa? berpengalaman. Kita pakai nomor yang Pak Idrus.